Witam słuchaczy i widzów moich podcastów historycznych. Rok 1632 zapisał się w dziejach Rzeczypospolitej jako czas niepewności. Zmarł Zygmunt III Waza, król, którego panowanie trwało ponad 3 dekady. Choć jego rządy obfitowały w wojny i spory, to jednak zapewniały pewną ciągłość. Teraz nagle tron stał pusty. W kraju zapanowało bezkrólewie, a każdy taki okres w dziejach dawnej Rzeczypospolitej oznaczał niebezpieczeństwo. Sejm elekcyjny dopiero miał się zebrać. Magnaci zaczęli ostrzyć pazury w walce o wpływy, a pospólstwo jak zwykle czekało, kto obejmie koronę. Sąsiedzi Rzeczypospolitej nie zamierzali czekać bezczynnie. Na wschodzie w Moskwie młody car Michał Romanow dostrzegł swoją szansę. Utracone Smoleńsk i ziemie siewierskie wciąż były świeżą raną. Teraz, gdy Polska traciła przywódcę, Rosja postanowiła zaatakować. Rozpoczęła się wojna smoleńska, która miała pochłonąć siły i uwagę Rzeczypospolitej. Jednak równie groźne widmo zwisło nad południem. Sułtan Murad IV, władca potężnego Imperium Osmańskiego, śledził sytuację z uwagą. Już od dawna marzył o złamaniu polskiej potęgi na Kresach. Nie trzeba było długo czekać. Wkrótce ordy tatarskie zaczęły wdzierać się w granice Podola i Wołynia. Ich cel był jasny: uderzyć, zanim Rzeczpospolita wybierze nowego króla, spalić, uprowadzić, zasiać chaos. W cieniu bezkrólewia Podole i cała południowa granica drżały. Kamieniec Podolski, potężna twierdza na skale, klucz do ziem południowych, stała się celem Osmanów. Czy ktoś miał odwagę i siłę, by stawić im czoło? W chwili, gdy granice Rzeczypospolitej płonęły, a wieści o tatarskich hordach docierały do Lwowa, na scenę wkroczył człowiek, który niejednokrotnie udowodnił, że potrafi przeciwstawić się chaosowi. Stanisław Koniecpolski, hetman wielki koronny, był już wówczas postacią legendarną. Od młodych lat chwytał za szablę i nie rozstawał się z wojennym rzemiosłem. Doświadczony gorzkiej niewoli tureckiej po klęsce pod Cecorą w 1620 roku, kiedy to wraz z hetmanem Żółkiewskim bronił się do ostatniego tchu. Tam widział śmierć i zdradę, a potem 2 lata spędził w tureckiej niewoli, z której powrócił odmieniony, zahartowany. Nie minęło wiele czasu, a już dowiódł swojej wartości. Wojna ze Szwecją, gdzie u boku króla Zygmunta III próbował odzyskać Inflanty. W 1626 roku los rzucił go pod Gniew, a kilka lat później odniósł swe wielkie zwycięstwo pod Trzcianą w 1629 roku, gdzie polska husaria i jazda rozgromiły szwedzką kawalerię pod wodzą samego Gustawa Adolfa. Teraz w 1633 roku właśnie na niego spoglądano z nadzieją. Król Władysław IV musiał skupić się na Smoleńsku, a południe pozostało niemal bez królewskiego wsparcia. Hetman wiedział, że nie może liczyć na pospolite ruszenie. Szlachta bardziej troszczyła się o własne dwory niż o Podole. Musiał polegać na zaciężnych, na piechocie i chorągwiach jazdy, które udało się mu zebrać. Koniecpolski miał jedną przewagę: znał dobrze taktykę Tatarów. Wiedział, jak walczą, jak próbują obejść obóz, jak uderzają znienacka i rozsypują się, by powrócić niczym fala. Przestudiował ich metody i wiedział, że kluczem jest dyscyplina i obóz warowny. Dlatego zamiast wdawać się w pościgi, postanowił umocnić kluczowe punkty obrony: Kamieniec, Międzybórz, Bar, a także mniejsze miejsca jak Paniowce. Wiedział, że jeśli wróg nie zdoła ich przełamać, cały plan Osmanów legnie w gruzach. Hetman był człowiekiem czynu, ale także dyplomatą. Prowadził rozmowy z kozakami, by ściągnąć ich wsparcie, i starał się utrzymać ducha wśród żołnierzy, którzy wiedzieli, że walczą na granicy 2 światów: chrześcijaństwa i islamu, Europy i Wschodu. Gdy wieści o zbliżającym się tatarsko-osmańskim ataku dotarły pod Kamieniec, Koniecpolski nie miał wątpliwości: trzeba stanąć i walczyć.
Lato i jesień 1633 roku były dla Podola czasem grozy. Wypalone pola, zrujnowane wsie, tysiące ludzi uprowadzonych w jasyr. Tak wyglądała codzienność mieszkańców Kresów. Tatarzy, wierni sprzymierzeńcy sułtana, wdarli się w głąb na terytorium Rzeczypospolitej. Ich czabuły przesuwały się jak burza, zostawiając za sobą pustkę i zgliszcza. Nie był to zwykły napad rabunkowy. Osmanowie planowali coś większego. Uderzenie na Kamieniec Podolski, twierdzę, która niczym strażnik pilnowała południowej granicy. Zdobycie jej otwierałoby wrogowi bramę do całego Wołynia i Małopolski. Koniec Polski wiedział, że w otwartym polu nie zdoła powstrzymać ordy. Trzeba było znaleźć punkt, który da się umocnić i obronić. Jego wybór padł na Paniowce, wieś położoną nad Dniestrem w pobliżu Kamieńca. Dlaczego właśnie tam? Po pierwsze, bliskość rzeki dawała naturalną linię obrony. Po drugie, droga do Kamieńca przechodziła właśnie przez Paniowce. Kto je opanował, ten mógł kontrolować ruchy wroga. Po trzecie, teren pozwalałby rozłożyć tabory i stworzyć obóz warowny, który mógł odeprzeć ataki jazdy tatarskiej. Hetman rozkazał wznieść wały, ustawić wozy, kopać rowy. Każdy dzień, każda godzina przygotowań miała znaczenie. Zwiadowcy donosili o zbliżających się Tatarach. Najpierw pojawiły się niewielkie grupy, które próbowały rozpoznać teren. Dochodziło do drobnych potyczek, w których polska jazda kozacka i dragoni rozbijali awangardę nieprzyjaciela. Za nimi nadciągały większe siły całe chówce tatarskiej jazdy, wsparte przez oddziały tureckie. W Paniowcach zgromadziło się kilka tysięcy polskich żołnierzy. Byli tam husarze, choć w niewielkiej liczbie, chorągwie kozackie, piechota zaciężna, dragoni i artyleria polowa. Każdy z nich wiedział, że nie walczy tylko o wieść czy o przeprawę, ale o przyszłość Podola. Na wałach stały czujne straże, nasłuchując ujadania psów we wsiach i odgłosów końskich kopyt w oddali. Koniec Polski przeszedł wzdłuż umocnienia, rozmawiał z oficerami, dodawał otuchy. Jego słowa były krótkie, ale treściwe. Jesteśmy tu, by zatrzymać potop. Jeśli dziś ustąpimy, jutro spłonie w kamieniec. O świcie pojawiły się pierwsze tatarskie czambuły. Ich okrzyki unosiły się z daleka, a chmury kurzu zdradzały nadciągającą burzę. Bitwa o Paniowce miała się rozpocząć. Poranek nad Paniowcami był chłodny i cichy, aż do chwili, gdy w kurzu i mgle wyłoniły się tatarskie chówce. Ich okrzyki i świst strzału przerwał ciszę. Nadciągała burza, przed którą nie było już odwrotu. Tatarzy uderzyli gwałtownie. Setki lekkich jeźdźców uzbrojonych w łuki i szable runęło na polski obóz. Ich celem było zaskoczenie i przełamanie wałów, zanim Polacy zdążą w pełni przygotować obronę. Ale koniec Polski znał ich taktykę. Obóz otoczony był taborem i rowami, a na wałach czekała piechota i dragoni. Gdy pierwsze strzały spadły na polskie pozycje, odpowiedziała im kanonada z działu i muszkietów. Tatarzy krążyli jak rój os, próbując znaleźć słabe miejsca. Strzały świstały, konie parskały, a zagony za zagonem uderzały na polski tabor. Hetman wiedział, że obrona to za mało. Gdy tatarska przednia straż zbliżała się zbyt blisko, dał znak. Z obozu wyskoczyły chorągwie jazdy kozackiej, a za nimi kilka kopii husarskich. Był to już ruch śmiały, niewielki oddział przeciwko tłumom ordyńców. Polacy mieli przewagę, żelazną dyscyplinę i ciężkie konie. Szarża była nagła, gwałtowna, niczym piorun. Husarze wbili się w tatarskie szeregi, rządząc długimi kopiami. Jazda kozacka ścigała uciekających, siejąc zamęt. Pierwsza linia wroga rozpadła się w chaosie. Krzyk, dźwięk łamiących się drzewców, błysk szabel, wszystko to sprawiło, że Tatarzy po raz pierwszy cofnęli się w popłochu. A Bazy Pasza, widząc niemoc Tatarów, wydał rozkaz piechocie tureckiej do szturmu. Gdy tylko janczarzy weszli w pole zasięgu dział, rozpoczęła się kanonada. Ogień armat i samopałów zmiótł Turków niczym sierp w kładzie zboże na polu. Osmanowie nie rezygnowali. Kolejne chówce próbowały obejść obóz i dostać się do przeprawy na Dniestr. To tam rozegrał się drugi akt bitwy. Piechota i dragoni ustawili się wzdłuż brzegów.
Każda próba sforsowania przeprawy kończyła się salwami z muszkietów. Hetman koniec Polski osobiście kierował obroną. Bitwa trwała godzinami. Tatarzy i Turcy atakowali, cofali się i znowu wracali. Każda ich próba rozbijała się o mur polskiej dyscypliny. W końcu Osmanowie zrozumieli, że nie przełamią obrony. Cofnęli się, zostawiając za sobą pole zasłane trupami i porzuconymi końmi. Nad Dniestrem zapadła cisza, którą przerwały tylko jęki rannych. Polacy pozostali panami pola bitwy. Wśród unoszącego się jeszcze dymu i kurzu stało się jasne, obóz polski ocalał. Tatarzy i Osmanowie, którzy z furią próbowali go zdobyć, cofnęli się, nie osiągnąwszy celu. Dla Kresów, które od tygodni drżały pod naporem Ordy, był to sygnał, Rzeczpospolita wciąż potrafiła się bronić. Wieści o zwycięstwie szybko obiegły Podole, bo jeśli hetman potrafił powstrzymać synów Mahometa w Paniowcach, to może uda się obronić także Kamieniec. To właśnie o Kamieniec toczyła się gra. Ta twierdza stojąca na skale nad Smordyczem była prawdziwą perłą w koronie Rzeczypospolitej. Jej mury niejednokrotnie odpierały napór Osmanów. Utrata Kamieńca byłaby ciosem, dlatego zwycięstwo w Paniowcach miało wymiar większy niż lokalna potyczka. Murat IV oczekiwał szybkiej kampanii, która miała złamać Polskę od południa, gdy ta zajęta była walką z Moskwą. Zamiast tego dowiadywał się, że jego sojusznicy, Tatarzy krymscy, zostali odparci przez niewielkie siły chrześcijańskie. Nie była to porażka przesądzająca o wyniku wojny, ale cios w osmańską dumę. Dwór sułtański musiał przyjąć do wiadomości, że Rzeczpospolita nie jest bezbronna, nawet w okresie największego kryzysu politycznego. Na Kremlu car Michał Romanow z uwagą śledził każdy ruch polskich wojsk. Liczył, że Osmanowie zwiążą Polaków na południu, co pozwoli Moskwie spokojnie prowadzić oblężenie Smoleńska. Wieści o bitwie pod Paniowcami była dla niego złą wiadomością. Oznaczała bowiem, że armia koronna wciąż ma siłę, by stawić opór dwóm potężnym sąsiadom naraz. Na dworach cesarskich w Wiedniu i Pradze, na uniwersytetach niemieckich, w kancelariach posłów włoskich i francuskich, tam wszędzie docierały echa wojny polsko-tureckiej. Zwycięstwo pod Paniowcami nie było wielką bitwą w skali kontynentu, ale wpisało się w szerszy obraz. Oto Rzeczpospolita wciąż broni chrześcijańskiej Europy przed potęgą islamu. Dajcie znać w komentarzach, a w kolejnych odcinkach znowu zabiorę Was w czasy, gdy historia Rzeczypospolitej pisała się na szablach i dymie armat. Zachęcam również do wsparcia mojej pracy nad tworzeniem podcastów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.